Witam serdecznie. Dziś chciałbym opowiedzieć o szklarce, czyli wodzieniu. Wodzienie to owady z rodzaju muchówek, z rodziny wodzieniowatych. To stosunkowo dobry pokarm, ale może być niebezpieczny, ponieważ łatwo się psuje i wodzień, który nadaje się do spożycia dla ryb, to tak jak widzicie tutaj wodzień, który jest przejrzysty całkowicie. On może dość szybko pływać i jest stosunkowo duży. Nie zawiera zbyt dużo białka, więc jest taki, można powiedzieć, pokarm dietetyczny. Natomiast jeżeli kupujecie wodzienia, to musicie zwrócić uwagę, żeby był właśnie taki szklisty, przejrzysty, bez żółtego zabarwienia. Wodzień o takim żółtawym zabarwieniu to już jest wodzień psujący się i ryby, które karmimy takim wodzieniem, mogą nabawić się puchliny wodnej czy też sepsy. Poza tym wodzień nie nadaje się jako karma dla ryb małych czy też gatunków niewielkich rozmiarów. Bardzo dobry jest dla dużych żyworódek, dużych w sensie wielkości już dorosłych samic głupika, czy też powiedzmy wielkości klatek i mieczyków. Wtedy naprawdę jest to pokarm bardzo przydatny. Bardzo chętnie jadają go różne drapieżne ryby typu duże szczupieńczyki. Dla szczupieńczyka karowatego jest to pokarm zbyt duży. Ryby nie będą dobrze się czuły, jak będą go jeść. Głodne oczywiście go zjedzą, ale to nie jest odpowiedni pokarm dla nich. Jeżeli chodzi o hodowlę wodzienia, no to amatorsko jest to niemożliwe, ponieważ normalnie hodowany jest w wielkich szklarniach. To oczywiście tutaj co widać pływające to nie jest wodzień w postaci dorosłej. Dorosły wodzień przypomina komara, ale nie kłuje. Natomiast to są larwy jego. Dość długo można przechowywać wodzienia w chłodnej wodzie, na przykład w lodówce. Trzeba tą wodę tylko podmieniać, żeby była czysta cały czas. No i to w zasadzie tyle. Być może gdyby go karmić tak jak rozwielitkę, czy to mikrocelem, czy to chlorellą, to być może można byłoby go utrzymać przez dłuższy czas. Natomiast nie polecam też skarmiania tylko i wyłącznie wodzieniem ryb, ponieważ to jest prawie sama woda. Sąd wodzień jest taki przezroczysty. Jest to raczej pokarm taki urozmaicający dietę. Pokażę Wam jeszcze, jak karmię tym wodzieniem swoje ryby. No i w zasadzie to tyle, bo za wiele o wodzieniu nie można powiedzieć. Najważniejsze jest to, żeby kupiony wodzień był wypłukany dobrze. Dajemy na drobne sitko tego wodzienia, płukamy go pod strumieniem wody, chłodnej wody. No i następnie dajemy do słoika wypełnionego wodą i wstawiamy do lodówki. Ewentualnie można w miejscu takim niezbyt nasłonecznionym w ogrodzie sobie trzymać, czy też na balkonie. Ważne, żeby tylko zabezpieczyć sobie od góry, żeby na przykład ptaki nam nie kąpały się w tym słoju, w którym będziemy mieć tego wodzienia. Dobrym aspektem tego wodzienia jest to, że on tak szybko się porusza. Ryby muszą go ścigać, w związku z czym to daje im rozrywkę dodatkową. To akurat jest bardzo dobry aspekt. No ale musicie naprawdę uważnie obejrzeć woreczek każdy, jak kupujecie. Jeżeli widzicie, że jest żółtawy, no to nie kupujcie, bo naprawdę można stracić przez to ryby. I ja tak ryby straciłem. Dobra, zobaczmy sobie karmienie. Oni już wiedzą, co się będzie działo. Bardzo dobra karma dla dużych ryb. Co jakiś czas warto im urozmaicić dietę.
Zobaczcie, jak polują. Świeciki kongijskie też lubią takiego wodzienia jako przekąskę. Zobaczcie. Naprawdę ryby lubią to karmę. Z tym, że no, niestety nie nadaje się do małych gatunków, tak jak Elasoma, czy na przykład Dario albo szczupieńczyk karłowaty. Ryby, które można skarmiać tym wodzieniem, powinny mieć przynajmniej 4 cm długości, 4-5 cm. Inaczej może im zaszkodzić. To wszystko o wodzieniu. Krótki filmik, za dużo nie ma do powiedzenia. Najważniejsze to tylko to, żeby kupując wodzienia nie dawać go zbyt małym rybom. Nie karmić nim regularnie tylko i wyłącznie, bo to sama woda. No i po trzecie zwracać uwagę, żeby wodzień był świeży. Nie może być żółtawy. Jeżeli jest żółtawy, to znaczy, że już jest zepsuty. Nawet jeżeli jeszcze on tam żyje sobie. Tak samo wodzień, który jest zbielały, nieprzejrzysty, nie nadaje się do użycia. Pozdrawiam i do następnego filmu.